Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, czas zacząć testy przetwornicy 12V 2500 W, piku 5000. No to nie wiem, jakie to przewody muszą być, żeby to wytrzymało, ile musiało być baterii. No ale dobra, zobaczymy, ile się uda wyciągnąć. Na tą okazję wróciły do mnie na chwileczkę dwie baterie, właśnie 12V 100 Ah. Czyli jak to się zepnie równolegle, to będzie 200 Ah i niby 200 A do skorzystania. I tak, przy przetwornicy mamy kable, bo razem z nią przyjechały kabelki. Niestety tu są tylko kable 25 mm, to na takie prądy za bardzo nie da rady. Ja to zrobię na 35. I przy przetwornicy mamy jeszcze taki pilocik, który można zdalnie włączyć i wyłączyć przetwornicę. Plan jest taki, żeby te przewody przeciąć na pół i połączyć nimi baterię, a dopiero od tych przewodów pójdą 35 do przetwornicy. No i będziemy patrzeć, co się dzieje. Kamera termowizyjna jest, także można będzie obserwować przy różnych obciążeniach. Tulejki przygotowane na 35, to wystarczy mocniej zaprasować, bo to są miedziane tulejki. Wystarczy mocniej ścisnąć. Praska oczywiście też od Wywora. Od Wywora dużo fajnych sprzętów, także pojawiają się u mnie. Czyli co? Tnę przewody, zaciskam, łączę to wszystko i tak naprawdę pierwsze odpalenie tej przetwornicy i obciążenie razem z Wami, nie? Zobaczymy, co wyjdzie. Wyjdę z tym na zewnątrz, bo jak ma coś wybuchnąć, to lepiej niech mi się tu w bunkrze to nie wybucha, jak mu tak ampera przekroczy, tylko tam na zewnętrznym, prawda? Bo nigdy nic nie wiadomo, a to jest 12V i tutaj już amperaż duży, bo idzie ponad 100 A, to no, trochę trzeba ostrożnie. Dobra, biorę się za cięcie i prasowanie. Przewody przygotowane, także tutaj na pół, tak jak mówiłem, przecięte. Dwie 35 dorobione po 30 cm, bo później to mi się przyda do dołączenia kolejnych baterii do mojego magazynu energii. I tak przy okazji wrzucę Wam też w opisie filmu link do praski. Link do, powiem Wam, bardzo mi się podoba, takiej obcinaczki do kabli grubych. Super sprawa, nie to wszystko równiutko, także powrzucam Wam do tego, oczywiście do przetwornicy. I co? Prasuję. Trzeba się brać za test. Oczka zakute. No i przy okazji pozwoliłem sobie ściągnąć jeden termokurczyk, także zobaczymy, jak fabryczne połączenie też się zachowuje przy amperażu VS, że tak powiem. Prasowanie tutaj oczka 35 jednak grubszego, bo tutaj tego na tego oczkach tego mięsa jest, widzicie, to dosyć sporo. Także jak widać na 35 zakłute mocno, a na 25 jeszcze bardziej domiażdżone po prostu i bardzo fajnie to siada. Powiem Wam te oczka, także trzeba znowu dokupić. Było 30 się kończą, a u mnie wiecznie w głowie jakieś pomysły. No i dobra, spinam temat i lecimy. Słuchajcie, tak to spiąłem. Przetwornica uruchomiona, pokazuje 13,7 V, 50 Hz, 238 V i pierwszy test, sprawdzenie. Pytanie z komentarza, ile pobiera na postoju, że tak powiem. Także wciąga 0,7 A i to sobie pomnożyć trzeba razy 13,7. No dokładnie to 13,64, ale tu już się nie czepiajmy o takie kawałeczki, czyli bardzo fajnie wskazuje jedna i druga, czyli to będzie z przeliczenia wyszło 9,5 W, także no okrągło 10 W pobiera przetwornica na swoje sprawki. Czyli co? Lecimy z pierwszym obciążeniem, idę po farelkę 1000-2000 W, to trzeba od razu tak pociągnąć, czyli wiemy, jakie już jest obciążenie, jakie jest zużycie, to lecimy z resztą tematu. Dobra, mam nadzieję, że wszystko gotowe. Amperaż muszę sobie pilnować, jaki leci mi tam z tych dwóch baterii, żeby też nie zepsuć baterii, bo to nie o to chodzi. Voltaż mamy. Voltaż to odetnie BMS i
i będzie po baterii. I co? Na dzień dobry, fareleczka. Fareleczka. Zapinamy. Pierwszy bieg 1000 W. Co nam tutaj pokazuje? 1062 W nam pokazuje. I leci nam z baterii 40 A jednej. Z drugiej ile nam leci? Tu na bieżąco będę sobie sprawdzał. Z drugiej leci 40, czyli razem powinno być 80, tak? No i tyle moich pomiarów, bo mam do 100 A miernik, ale mnie interesuje tutaj, co mi wychodzi z jednej baterii. Tak jakoś by to ustawić, żeby to było widać cały czas. Jest ok. Dobra. Czyli 1000 W leci bez problemu żadnego. To co? Zapinamy mu 2 kW. A co? 2 kW. No i mam leci 2 kW, nawet żaden wentylator przetwornicy nie włączył. 87 A leci już z jednej baterii, także tam już jestem na granicy. No nie chcę przekroczyć, powiem wam, 100 A z baterii. Po prostu, żeby ich nie uszkodzić. No i tyle. Także co? Szkoda grzać atmosferę, to trzeba wykorzystać tą energię. Zapinam się pod elektryka, a resztę będę sobie powerbankiem regulował, bo on ma regulowaną moc i tak podejdę właśnie pod te 100 A, żeby z baterii, żeby nie uszkodzić baterii, bo powiem wam, jak tu idzie 80-80, to tutaj idzie tak 160 A, to już na takich przewodach no dużo, to już jest dużo i no niestety to jest 12 V, tutaj tego nie przeskoczymy. Dobra, słuchajcie, przepinam się. No i niestety elektryka sobie nie poładuje, bo ta ładowarka jest mądrzejsza ode mnie. Ja mam ją też na testach, także link wam wrzucę w opisie, a o niej będzie film. Jest mądrzejsza ode mnie i tyle. Wywaliło, że nie ma uziemienia. Dziękuję, do widzenia. Nie będziemy ładować bez uziemienia. Także no jest sporo takich ładowarek, które nie pójdą bez uziemienia. No i z drugiej strony to dobrze. Z jednej źle, z drugiej dobrze, bo pewnie z powerbanka też auta tą ładowarką nie poładuje, ale zaraz podłączę i zobaczę z mojej durnej ciekawości. No i sobie wcześniej nie potestowałem, także nie ma problemu, bo ja mam inną ładowarkę do powerbanka, także tamta leci z powerbanka bez problemu, a ta tutaj jest z magazynu, także tamtą sobie będę woził w samochodzie, a ta jest tutaj cały czas spięta z uziemieniem. No i tyle, mądrzejsze ode mnie, nie będzie się bez uziemienia ładować i bardzo dobrze. To co? Zapinam powerbanka na obciążenie i farelkę. Tutaj 1000 W, tutaj będę sobie regulował. Wszystko spięte, także mamy teraz obciążenie 1460 W. Powerbank wciąga 300. Widzicie tutaj, czy nie widzicie? Widzicie. Także podkręcamy go na 500. To będzie 1500 mało. 1700. Nie ściśniemy do oporu. 1100 W i 1000 to będzie ponad 2. Czyli będę na granicy. No czekamy. Amperaż idzie w górę. 2100, 80, 2200. O, brakło mi zakresu. Idzie ponad 100 A z baterii. Nie jest to dobre. Nie chcę, żeby mi 100 A ponad szło z baterii. Także przepinam na 900 W. Albo może tak, zróbmy to inaczej. Jeszcze zróbmy test. Dam na 300 tutaj watów, tu dam 2 kW. Przez chwilę wytrzymają baterie i nic nie będzie. 2 kW jest. 2500 idzie z przetwornicy. No miała to wytrzymać bez niczego. Obciążam dalej. 2400. Nie puści chyba dalej. 380. Nie, tu się buja. 400, 2500. Nie puści więcej przetwornica. 2519, bo tam mam 2 kW, a tutaj mam ustawione 500, czyli, a nie, 2500, no to 700, joj. Żyłka nie śpi. 2600 idzie z przetwornicy. No coś puści. Daję na fulla.
ponad 3 kW. Tu żadnych wentylatorów, powiem wam, jeszcze nie słyszę. Ale oj, to nie będzie. Już, zobaczcie. Zaczyna się kopcić z kabli. Coś obcięło. A, przetwornica obcięła. Pewnie tak. Bo tutaj mamy 100. Przetwornica obcięła z tego co ja widzę. Na 2500 W, bo powiem wam, już zaczynał tu dymić. Także nie ma co zepsuć sprzętu. Tutaj daję na 1000 W. I teraz tak, czekam na... Mamy 2200, za dużo. Obniżam. Nie chcę baterii zepsuć. Tyle, 2000. Niech się to wszystko wyrówna. Słuchajcie, dopiero się wentylatory włączyły. Czyli to jest wszystko na bieżąco. Kable, zaraz termowizja pójdzie, bo gorące. Te nie. To jest baterii lekko ciepłe. Baterie 100 A mają wytrzymać ciągłego, bo to w 1C, tak? Mówię, tak? Jakoś tak są testowane. I tutaj zimne połączenia, trochę ciepłe, zimne. Mostki zimne. Tutaj kable, no kable już no, nie dziwne. Jak tu z przeliczenia by wyszło, to ponad 200 A chyba szło. No to ponad 200 A szło, to by trzeba było policzyć, nie? Bo ja tutaj na bieżąco to kręcę, to nie jest takie proste, nie? Także 12,1 V. I tak to powiem wam, zostawię 2100 W. Tu mamy ile tu mamy? 2,5 kWh, czyli no, około godziny chyba powinno to się rozładowywać. To nie jest test baterii, tylko właśnie przetwornicy, czyli zostawiam to tak, słuchajcie, 17:45. Cisnę aż rozładuje baterię. Jestem ciekaw, jak to się wszystko będzie, słuchajcie, zachowywało. Zobaczcie, idzie 91 A, idzie nam z jednego i z drugiego nam leci tył już 87. Tu idzie 91, także jest wystarczająco. Jak to się tutaj ma? Słuchajcie, z tej 87, z tej 91. No, 3 A różnicy między bateriami, także to też ciekawe. Ale z baterii będą jeszcze testy robione. Będą właśnie tych baterii testy robione na tej przetwornicy, ile zostało w niej pojemności w układzie 12V. I tak będzie też takie rozładowanie robione, ale to już będzie w osobnym filmie, bo wszystkiego naraz nie chcę do jednego wsadzić worka, bo później po prostu nie ma systematyki w tych moich wszystkich testach. Także co, biorę termowizję i zaglądamy, czy tu się coś świeci, czy się nie świeci. Dobrze, że jestem, słuchajcie, w cieniu, to będzie coś widać. I tak, no, z przodu wciąga powietrze, to jest chłodna. Najbardziej newralgiczny punkt jednak to jest zaciski, te tutaj. O, te zaciski, no bo tutaj no już dokręciłem jak tylko mogłem. To, że pękło, to nie moja wina, tylko w fabryce chyba było za mocno dokręcone. I leci tutaj, słuchajcie, no 180 A leci na 35 przewodach. Ale jakby były nawet, przepraszam za słowo, setki przewody, to i dalej styk zostaje ten sam. Tu jest oczko 8, także jest dopasowane. No i słuchajcie, będzie widać, zobaczcie, 83 stopni mi pokazuje już tam. Także powiem wam, nie wiem, czy za chwilę tego testu nie zakończę, bo no niestety, ale coś się może uszkodzić. Tylko z mosiądzem jest tak, że on odbija. Tutaj zobaczę, o, ten mi się wyłączył, na izolację. I izolacja pokazuje na czarnym 64, 65, a tu jest mosiąc. Muszę tak celować, słuchajcie, 50. Ten mosiąc może mnie w konia robić. Teraz, ja wiem, co on mi tu pokazuje. On mi farelkę pokazuje. Te 80 stopni w konia mnie robi. Zobaczcie, zobaczył tam spiralę i mi tam skacze. I mi tutaj robi w balona. Ja już przestraszony, że 80 stopni. A nie, jednak dalej pokazuje 80 stopni w najgorętszym punkcie. Tutaj jest 80 na zacisku. Na przewodzie na minusowym, tak? Bo od minusa czy plusowym? Nie, na plusowym. Powiem wam, 80 mi pokazuje na plusowym. Muszę sobie tutaj najechać. No, 75-80 stopni, także nie jest ciekawie. No ale cisnę, bo co wymyślę, nie?
na swoją odpowiedzialność. Czy mnie w koniu nie robi? No jest gorący. No bardziej nie docisnę, nie ma szans. A tu jest 35, ale ciepły, gorący. Gorący przewód. Nic się tu na razie nie topi. No nic, testy to testy. Przetwornica 2,5 kW ma być. Leci przez nią 2100 W. No tu powinny być te połączenia jakieś śrubowe, takie mocne, no i mocniejsze przewody, jakby nie było. Ale tutaj na razie daje radę. 85 stopni. Także lecimy z testem dalej, ja to obserwuję. No i tyle. Jest teraz 5 minut minęło testu. Lecimy, ciśniemy. Minęło 15 minut. Tutaj to są minuty ważne, powiem wam. No nic się nie zmienia. Tu już temperatura raczej będzie ta sama, 87, 88. Prawie pod 90 podchodzi. Ale ogólnie nic się nie dzieje. Tutaj dalej przewody gorące, no 35. Ale mówię, jakby nawet były 50, to i tak się to nic nie zmieni, bo to jest ta powierzchnia styku najbardziej newralgiczny punkt. Z dalszej perspektywy grzeje się tylko tył. Tamte sprzęty oddaliłem, żeby też było w miarę słychać. Nie wiem, czy to odda ten dźwięk, nie? Ale cichy jest wentylator. W pomieszczeniu na pewno będzie głośniejszy, ale powiem wam zaskakująco cichy. No i leci 2100 W cały czas. Jak dla mnie, słuchajcie, już widzę po tych obciążeniach, to ciągłe to max 2500, a te 2200 czy tam więcej to taki czajnik go sobie coś podgrzeć, ale ciągle to niestety 12 V to nie poradzi. Ale test trzeba zrobić. No i obciążenie spadło. Trzeba coś zaradzić, bo się powerbank podładował. Mamy już tutaj, zobaczcie, 86% ma już sobie zjechał z mocą na 400 W. I on im bardziej będzie ładowany, czym bardziej z mocą zjeżdżał. Także podziękujemy koledze. I tu na pewno mocniej spadnie. Reszta testu leci na niedużo mniejszej mocy, bo 2044 było 2100. Także lecimy, słuchajcie, z testem dalej. Jeszcze się nic nie kopci. Pół godziny już minęło. Prawie, no nie, jeszcze minęło 12 pojazd, także prawie 30 minut, słuchajcie, mamy testu. I dobrze, że tutaj dmucha na te przewody, bo one by się chyba ugotowały. No ale idzie się dotknąć. Idzie się dotknąć, ja też jestem odporny na ciepło, ale no tu najbardziej, nie? Przy zacisku, przy prasowaniu, doprasowane było mocno. No ale jak nie topi izolacji, to znaczy, że nie ma ponad 100 stopni, czyli jest ok. Tutaj nie ma się co grzać. Na rozdzielaczach to takie lekko ciepłe leci, słuchajcie, 85 z jednej, z drugiej, no około 160 A, 165 A mniej więcej ciśniemy na zaciski, także to jest bardzo dużo i trzeba tego pilnować. No i od razu w tym momencie rzut temperaturowy. No zobaczcie, 71 stopni pokazuje. Tak jakby się wszystko dopasowało, może pod temperaturą tutaj wszystko ładnie doszło. I teraz już mniej grzeje, a obciążenie praktycznie takie samo. Dobra, lecimy dalej. No i mamy 45 minut. Obciążenie nam tu spadło na 2000 W. Nie wiem, farelka się zagrzała czy co? Niech sobie chodzi na spokojnie. Co tu się dzieje przy 2 kW? Słuchajcie, na 87 stopni wrócił. Tak jakby. Albo przedtem coś źle zmierzyło. Jak to wygląda? Tutaj reszta nie jest, tylko w jednym miejscu, no tam najbardziej dostaje w kość te 160 A ciśnie. Mamy z jednej leci 86, z drugiej pewnie też coś koło tego. Tu mamy 86, żeby nie było. O, słuchajcie. A tutaj mamy 87, o, wyrównały się. Także 80, 80, 160, 77, 14, 174, dobrze mówię? Tak, bo woltaż nam spada, chyba dobrze mówię. Zaraz mnie poprawiają, mądrzejsi oczywiście, bo ja to robię, jak mówię, amatorsko i nie róbcie tego w domu.
bo zepsujecie sobie coś. A ja jak zepsuję, no to napiszę do tych, co zepsułem i będę reklamował, bo jednak nie dało rady. Dlatego ja robię testy, a nie wy. Jedziemy dalej. No słuchajcie, godzina minęła. Tak wyglądają testy. Brakło mi prądu, to się zapiąłem. Tu sobie siedzę na krzesełku elegancko. Siedzę i pilnuję, żeby jakiś dym nie poszedł. Także godzinę siedzę, trochę sobie jakieś porządki porobiłem. No i tyle. W międzyczasie sobie jakąś miniaturkę robię, coś tam przeglądam, co nagrałem, żeby coś mądrego dalej powiedzieć i patrzę, czy tam dym nie idzie tam, o. I godzina leci i pomalutku posłuchajcie, o, coś piszczy, coś piszczy, ale trafiliśmy fajnie. Piszczy ograniczenie 10 V. Czekałem właśnie kiedy będzie i fajnie, że się w tym momencie to trafiło. Dobra, aż do odcięcia. Baterie 10,7, także baterie chyba nie odetną, raczej szybciej przetwornica, bo one poniżej 10 V schodzą. Ale wiszczy Francja. A, tu już nic nie idzie. Joj, bo ja tak do was mówię 10 V, a tutaj 0 W idzie. Także tyle, słuchajcie. Tyle, tutaj nam się nic nie rozładowuje, tu się nam nic nie rozładowuje. Tyle. Wyciągnąłem z baterii, znaczy nie, z baterii nie wyciągnąłem wszystkiego, bo w baterii jeszcze prądzik jest, ale przetwornica przy 10,9 V odmawia posłuszeństwa. Zobaczmy, czy wystartuje jeszcze. Jak ją wyłączę, bateria troszkę odda. Damy troszkę mniej tutaj hajcu. Słuchajcie, damy 1000 W. No, niech się tutaj troszkę tak spokojniej, że tak powiem. No, ruszy czy nie. Jeszcze zobaczmy, co tu się stanie się. Jak już jest, no 10,4. Nie, 10,4 V jeszcze idzie, 10,3. No dobra, trzeba poobserwować. Dioda się nie pali. Mogę wam głupoty jakieś poopowiadać. 10,1. Czyli przy 10 odetnie? Tak, przy 10 V już odcina. No, kwaś jakby umarł przy takich prądach. Life po 4 ma to daleko gdzieś. Tyle, odcięło, wyłączyło, także fajnie, że to z jednego ujęcia się udało zrobić. Czyli co? Cicho, cicho, nie drzyj się. Czyli co, słuchajcie. Tak normalnie, realnie 1500, 1200 nawet, bo 100 A, zależy ile macie baterii. Przetwornica dała radę, bez żadnego problemu, jak widzieliście. Na zaciskach prawie 90 stopni nic się nie upaliło, godzinę czasu dochodziło. No wątpię, czy ktoś będzie takie obciążenie dawał i ryzykował zapalenia się czegokolwiek, bo to przez dłuższy czas można biedy sobie, słuchajcie, narobić. O, trochę tak do światła. Także co, słuchajcie, jakby was coś interesowało od Vevora, złomu trochę już mam, testuję cały czas, linki wam wrzucę w opisie. Czemu, słuchajcie, nie? A ja teraz muszę podładować baterię. Nie ma tak pomocnik. I tak, powerbanka i tak muszę przynajmniej do połowy rozładować, bo on tam sobie, słuchajcie, idzie pod panelik z powrotem i ogarnia basen, pompę basenową, całą resztę. Teraz tylko i wyłącznie kolektor tam był na krótko podłączony. Tam mnie tu drapie, no. Mura za tobą tam szczeka. Także po co to rozpinać? Spinać jeszcze raz. Dopiąłem, podładuję, zejdę tutaj z procentami, resztę zostawię na noc, żeby do rana się praktycznie rozładował, bo jak jest słoneczny dzień, to on ogarnie cały basen, jeszcze się do pełna naładuje przez ten panel 450W. Także u mnie dalej zabawa, a ja idę zaraz do następnego testu, bo wczoraj nie rozładowałem magazynu energii mojego. O tego, o, to jest instalacja. Co byliśmy przedtem, dla tych co nie wiedzą, kotek został, bo cię trzepnie i będzie futro tylko z ciebie. I naładował mi się dzisiaj do pełna, Life po 420 kWh magazyn, a elektryka jeszcze po młodego pojadę, rozładuję już prawie do zera i zrobię sobie wreszcie test pojemności mojego magazynu energii, tak naprawdę w ustawieniach od deski do deski moich ustawień, a nie od deski do deski baterii. No i tyle, dobra. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, mam nadzieję, że się podobało i lecimy z tematem dalej.